Natomiast jestem bardzo zaszczycony tym, że przyznano mi rolę mistrza, czego się nie spodziewałem. O różnych symbolicznych aspektach mojego udziału to chyba powiemy razem z Jurkiem w czasie panelu, prawda? Bo on już zauważył, że skład światopoglądowy i narodowościowy jest symboliczny w pewnym sensie. Tak ja na razie się powstrzymam od komentarzy mniej formalnych. Tak zostało, że ten tekst Pętlę semantyczną się ukazał zarówno w wersji angielskiej, jak i polskiej, czego szczerze mówiąc żałuję, bo gdybym wiedział wcześniej, że przygotowujecie wersję angielską, to może napisał coś innego. No ale stało się. Z zaskoczenia. No, musiałem po prostu poprosić o tłumaczenie tego tekstu, bo już nie dałem rady napisać niczego nowego w kilka dni. Ale powiem tak, znaczy tytuł i problem w ogóle został zainspirowany przez artykułem Michała Hellera przeciw fundacjonizmowi, który wprowadza po prostu termin pętle semantyczne. Akurat problem, który został tam postawiony, który może w tym artykule jest marginalny, należy do centrum moich zainteresowań nad paradoksami semantycznymi i ich rolą w formalnych, no, może nieformalnych teoriach prawdy. I zresztą taka także była motywacja autora. Artykuł się ukazał w 1999 roku. Jeden z zeszytów stanowiących pokłosie konferencji majowych, a jest przedrukowany w zbiorze artykułów Michała Hellera wydanym w 2006 roku. Mam pół godziny, nie będę wchodził tutaj w rozmaite szczegóły formalne, kogo to interesuje, to znaleźć w tym tekście, który każdy zdaje się dostanie w przerwie. Więc na czym polega idea? No idea jest związana z takim oto faktem, że konteksty samozwrotne, czy zdania samozwrotne, zdania, które odnoszą się do samych siebie, w pewnych przypadkach generują paradoksy, antynomie. Te antynomie były znane w starożytności, zwłaszcza antynomia kłamcy, stały się w filozofii i w logice, czy w podstawach matematyki ważne od mniej więcej roku 1901, kiedy Bertrand Russell w liście do Gottloba Frege'ego poinformował tego drugiego, że podstawowe dzieło Frege'ego, Grundgesetze der Arithmetik, zawiera sprzeczność, z tym, że to była trochę inna przyszłość, tak jak będziemy mówili. Mianowicie wiąże się to z taką kategorią zbiór wszystkich zbiorów, które nie są własnymi elementami. Tych antynomii zaczęto produkować wtedy sporo. Zresztą niektóre z nich znane, znaczy pewne znane były nawet przed Russellem. No i wtedy sobie jakby przypomniano o antynomii kłamcy. Ta rzecz jest ważna w Polsce, ponieważ pierwsze nowoczesne sformułowanie antynomii kłamcy zostało podane przez Jana Woleńskiego w 1905 roku i ono mniej więcej jest takie, prawda, że zdanie jest fałszywe. Łukasz trochę inaczej notował, że zdanie napisane w tym wierszu, tej książki, na tej właśnie stronie
jest fałszywe, no ale idea jest. Czyli to zdanie mówi samo o sobie, że jest zdaniem fałszywym. Można z tego skonstruować antynomię, no taka sprawa. Jeżeli to zdanie jest prawdziwe, znaczy ono stwierdza o sobie, że jest fałszywe, a więc mamy paradoks, prawda? Jeżeli P, to nie P. A jeżeli stwierdza o sobie, jeżeli założymy, że to zdanie jest fałszywe, no to na zasadzie podwójnej negacji okaże się, że jest prawdziwe. No i Michał Heller taką sytuację nazywa właśnie pętlą semantyczną. To bardzo trafna nazwa, bo to jest jakby taka pętla, na której wiesza się semantyka, w szczególności pojęcie prawdy. Z tym, że są różne inne, podobne określenia, na przykład Poincaré i Russell, ale raczej w związku z antynomiami teorii mnogości powiadali o błędnym kole, czy zasadzie błędnego koła, a więc właśnie takiego użycia pewnych pojęć tak, że odnoszą się one same do siebie, czy też, aby używać takiego pojęcia, trzeba założyć jego zakres wcześniej. To w filozofii matematyki prowadzi do tak zwanego problemu konstrukcji predykatywnych i niepredykatywnych. Jest cały, prawda, nurt filozofii matematyki, którego przedstawicielem pierwszy był Hermann Weyl, znany logik i matematyk niemiecki, pracujący w Stanach Zjednoczonych, który zaproponował predykatywizm jako ogólny kierunek filozofii matematyki, którego główną ideą jest właśnie wykluczenie konstrukcji niepredykatywnej. Takim znanym rozwiązaniem, które miało unikać antynomii, było rozwiązanie teoria typów Bertranda Russella. Wyrażenie na przykład wszystkich zbiorów, które nie są własnymi elementami, jest wyrażeniem niepoprawnym, ponieważ ono jakby miesza dwa typy logiczne jednocześnie. Znaczy kategorii elementu i zbioru, ale ja nie mam czasu tutaj bliżej tego jeszcze, nie jest to bardzo potrzebne. To jest chyba jedna taka konstrukcja, błędne koło. Podobną nazwę wprowadził Chaim Geithman, logik izraelski, uczeń Tarskiego. Tylko on mówił o pętlach w trochę innym znaczeniu. No, trzeba by wyjaśniać jego całą konstrukcję znaczników semantycznych, żeby to wyjaśnić. Natomiast to, co Michał Heller nazywa pętlami semantycznymi, Geithman nazwał czarnymi dziurami semantycznymi. To jest ciekawe, te analogie, czy też motywacje z zakresu fizyki, zresztą, jak rozumiem, u Hellera ta kategoria jest właśnie taką, wyłoniła się na marginesie rozważań nad kwestiami fizyki i tam są także rozważane kwestie pętli w fizyce. Ale to, co jest ciekawe jeszcze u Michała Hellera, to, że on, i to jest bardzo oryginalne rozróżnienie, odróżnia pętle otwarte i zamknięte. To znaczy, żeby zlikwidować antynomię, trzeba pętlę jakoś otworzyć. No, bo jeżeli ona pozostaje zamknięta, no to właśnie prowadzi do kłopotu. Sam proponuje pewne podejście, ale to jest tylko idea. Ja nie mogę nic na ten temat powiedzieć, bo nie znam szczegółów. Jeżeli Michał zna, no to może nam opowie. Logikę zapętleń, która jest nieliniowa, miała być nieliniowa, ale nie wiem, czy poza ideą cokolwiek jest bardziej formalnego dostępne. Ja Państwu będę chciał pokazać,
czy powiedzieć, że standardowa konstrukcja Tarskiego, wbrew rozmaitym zarzutom, które wobec niej się formułuje, właśnie otwiera pętlę, zamkniętą pętlę semantyczną i na tym polega jej wartość. Ona otwiera tę pętlę tą właśnie, którą reprezentuje antynomia kłamcy, w sposób najbardziej ekonomiczny i najbardziej naturalny. I to jest może jakby ta metafora otwierania pętli jest dobrym sposobem wyłożenia, dlaczego tak właśnie jest. Tarski, wspominałem, korzystał ze sformułowania Łukasiewicza dotyczącego antynomii semantycznych, ale jego diagnoza, dlaczego ta antynomia powstaje, kontynuowała ideę Stanisława Leśniewskiego, który był nauczycielem Tarskiego, promotorem jego pracy doktorskiej. Otóż można mówić zatem o diagnozie Leśniewskiego-Tarskiego. Ta diagnoza została przedstawiona w słynnej pracy Tarskiego Pojęcie prawdy w językach nauk tradycyjnych, która się ukazała w 1933 roku w Warszawie. Jest niewątpliwie jedną z najważniejszych prac w historii logiki, a moim zdaniem, niech będzie to zdanie subiektywne, jest to najważniejsza praca w historii polskiej filozofii, najbardziej wpływowa socjologicznie, co do tego to nie ma oczywiście najmniejszej wątpliwości, ale chyba i najważniejsza pod względem ideowym. Otóż ja wygląda tak, że antynomia jest spowodowana przez trzy okoliczności. Po pierwsze, że się używa takich wypowiedzi, takich właśnie zdań samozwrotnych, self-referential, jak to mówią anglosasi. Po drugie, korzysta się z takiego oto schematu, ja to notuję w formie uproszczonej, wtedy i tylko wtedy, gdy A. Tu powinno się mówić o nazwie zdania A. Zaznaczyć, że zdanie A jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy. Jak kanoniczny, na przykład Tarskiego, oryginalny był nie, że śnieg jest biały. To się pojawiło dopiero w niemieckich wersjach, że śnieg pada jest prawdą wtedy i tylko wtedy, gdy śnieg pada. Że zdanie śnieg pada. Więc to jest użycie tego schematu. Formalna rekonstrukcja definicji antynomii kłamcy jest niemożliwa właśnie bez tego schematu. I po trzecie, że stosuje się logikę klasyczną. Ten umysł planu generuje trzy drogi rozwiązania antynomii. Eliminację zdań samoodniesieniowych, to jest pierwsza droga. Odrzucenie schematu T, czyli tego właśnie, lub reforma logiki. No nie ma innych możliwości. Teraz trzeba zważyć te drogi. Tarski uznał, za Leśniewskim zresztą, że eliminacja samozwrotnych kontekstów jest najmniej kosztowna. Nikt nie kwestionuje tego. Uważa się też, że to jest intuicyjny warunek dla poprawności operowania definicją prawdy. Na pewno w sensie klasycznym, ale do tego podpisują się także inni, prawda? No i wreszcie trzeci koszt wydawał się Leśniewskiemu i Tarskiemu największy, mianowicie jest to zmiana logiki. Takich właśnie prób, aby zmienić logikę i w ten sposób wyeliminować antynomię, było sporo. No, można wymienić logiki wielowartościowe. Na przykład zdania samozwrotne mają jakieś inne wartości logiczne. No. Ciekawe, że Łukasiewicz tego nie proponował, który był twórcą logiki wielowartościowej. To mi jakoś nie bardzo pasowało.
I jeszcze inna próba, którą reklamuje Grand Prix logiki australijskiej, ale on jest taki międzynarodowy. To jest tak zwana logika parakonsystentna, takie, prawda, paradoksalne zdania. On nazywa dialetyjami, czyli sprzecznościami. No i one mają jakiś szczególny status semantyczny. No w tym gronie można powiedzieć pewną anegdotkę, mianowicie takim obrońcą pozycji Tarskiego był słynny logik amerykański Alonzo Church. On był może nawet obrońcą logiki klasycznej. Ktoś wygłosił referat Priest or Church. Inna propozycja, która jest reklamowana przez wspomnianego tu Gejfana, może nie reklamowana, ale dopuszczana w każdym razie, no to jest uznanie tych zdań samozwrotnych za w ogóle czarne dziury, czyli zdania pozbawione wartości logicznej. Innym słynnym proponentem tego rozwiązania jest Sol Kripke, który sformułował całą teorię prawdy, właśnie opartą na idei tracenia wartości logicznych przez pewne zdania. Teraz no, można powiedzieć, niby dlaczego zmieniać logikę, dlaczego krytykować rozwiązanie Tarskiego. No, ono się powiada tak, że ono jest rozwiązaniem sztucznym, mianowicie pomysł był taki, mamy język J, język jest rozumiany jako zbiór zdań. No i teraz tak, pojęcie prawdy trzeba definiować w metajęzyku, MJ. Tarski wykazał, że nie jest rzeczą możliwą zdefiniowanie pojęcia prawdy dla obu zdań języka J, w tymże języku zakładając bardzo skromne warunki. Na przykład tym warunkiem jest to, że można wyrazić arytmetykę w języku J. I dlatego musimy przechodzić do metajęzyka. Oryginalna konstrukcja Tarskiego była zresztą trochę inna, mianowicie jakby postępując śladami Russella, zaproponował całą hierarchię języków, nieskończoną hierarchię, mianowicie każdy wyższy element n+1 o indeksie n+1 jest metajęzykiem dla języka JN. W związku z tym predykat prawdziwości rozwarstwia się, to raziło bardzo wielu autorów. Nie można przy tym zdefiniować jednego predykatu prawdziwości. Kripke powiada, że to jest nienaturalne, bo w języku potocznym jest inaczej, że my operujemy jednym pojęciem prawdy. Jednak dalsze badania pokazały, że stosując tezę Hilberta, że każdą teorię można zelementarizować, że wystarczy J i MJ. Wszystko można tutaj w tym schemacie wyrazić. Argument w obronie Tarskiego można być taki, że no, to jest bardzo rzecz względna, czy rzeczywiście rozróżnienie języka i metajęzyka jest sztuczne. Na przykład my, jak cytujemy kogoś albo jakiś, to wyraźnie używamy cudzysłowów, żeby zaznaczyć, że my mówimy jednak o jakichś zdaniach. Oczywiście to jest kwestia moralna i prawna. Niemniej jednak cytowanie jest jednak zrobieniem czegoś w metajęzyku. Ale może warto powiedzieć taką rzecz, że to nie jest tak, że konteksty samozwrotne są złe i antynomiorodne z natury rzeczy. Na przykład jak ja powiem, to co teraz mówię, zostało wypowiedziane wczoraj.
no to nie żadna sprzeczność, jest po prostu zdanie fałszywe, bo ja to mówię akurat teraz, albo jak powiem zdanie dziś jest sobota, ma 8 słów. Jest to zdanie fałszywe, więc pytanie, jakie konteksty prowadzą do antynomii, czyli do tych niebezpiecznych pętli semantycznych. A niektóre pętle są niegroźne, niektóre są rzeczywiście groźne. Otóż można Państwa wykazać, że wszędzie tam, gdzie my używamy schematu tarskiego, zresztą to jest schemat od słowa trus, a nie tarski, czyli takiego schematu, który, proszę zwrócić uwagę, on eliminuje tą część. Tak? Czyli to jest taki schemat skrótu, schemat kompresji, jeśli tak można powiedzieć. To jest niezbędne, aby powstała antynomia. To jest niezbędne, żeby powstała antynomia. Można pokazać, że w innych antynomiach semantycznych jest podobnie. Wspomniany Church w artykule z 1974 albo 5 roku, porównując tę konstrukcję Tarskiego i Russella, wykazał, że konstrukcja Tarskiego jest ogólniejsza. Dlaczego to było ważne? Mianowicie w 1926 roku znany, niestety zmarły w bardzo młodym wieku logik angielski Frank Ramsey podzielił antynomię na antynomie logiczne i epistemologiczne. Logiczne to było związane z ówczesnym rozumieniem logiki jako obejmującej teorię mnogości, więc cały w gruncie rzeczy antynomie Russella i związane z pojęciem zbioru. Natomiast antynomie epistemologiczne to były antynomie, które my dziś nazywamy semantycznymi. Znowu antynomia kłamcy. Otóż Russell odróżnił taką prostą i rozgałęzioną teorię typu bez wchodzenia w szczegóły. Ta rozgałęziona, jak łatwo się domyślić, jest bardzo skomplikowana i ona usuwa antynomie epistemologiczne i oczywiście logiczne, natomiast prosta teoria typów tylko logiczne. To jest bardzo interesujący rezultat, bo on pokazuje, że coś jest bardzo głębokiego w antynomiach semantycznych, czego się zbyt prostymi środkami nie da rozwiązać. Otóż Church pokazał, że ta hierarchia Tarskiego, wieloelementowa czy dwuelementowa nawet, jakby konsumuje, ale od strony lingwistycznej, rozgałęzioną teorię typów. Otóż to nie jest jeszcze moim zdaniem należycie wyeksploatowany wątek. To pokazuje na niesłychanie głęboką intuicję Leśniewskiego i Tarskiego, którzy od razu zauważyli, że przeniesienie problematyki jakby do sfery lingwistycznej wszystko to znacznie upraszcza, nie trzeba właśnie tych różnych sztuczek, które razem musiał jednak zastosować rozgałęzionej teorii, czego był zresztą świadom. U nas Leon Chwistek próbował jakby naprawić to przez pewną modyfikację. I to było tak, Russell w drugim wydaniu, przy mowie drugiego wydania Principia Matematyka napisał doktor Chwistek podjął heroiczny trud pozbycia się tak zwanego aksjomatu redukowalności, czyli tego, który właściwie był związany z rozgałęzieniem. Więc to jest naprawdę ciekawa ciągle sfera, ale wracając do rzeczy, więc my mamy tutaj ten właśnie schemat T, który jest schematem, tutaj można powiedzieć, kompresji. Ale co jest jeszcze ciekawsze, że jeżeli się przejdzie już do metodologii samej arytmetyki, czyli do tej metamatematyki, która zajmuje się arytmetyką, ale to jest oczywiście podstawa, bo wszystkie mocniejsze
systemy muszą to respektować, to można w bardzo prosty sposób pokazać, że wyniki Tarskiego są po prostu zwyczajnymi i dobrymi twierdzeniami metamatycznymi. Więc tak, schemat T jest szczególnym przypadkiem tak zwanego lematu o punkcie stałym. I z tego lematu o punkcie stałym można od razu udowodnić słynne twierdzenie Tarskiego o niedefiniowalności prawdy i w gruncie rzeczy także twierdzenie Gödela o niezupełności wersji semantycznej. Bo dowód Gödela jest oryginalny dowód, jest dowodem syntaktycznym. Więc można powiedzieć, te pętle semantyczne, one są bardzo w istotny sposób związane z konstrukcjami metamatematycznymi i restrykcje, które Tarski wprowadza, otwierają te pętle właśnie. Jeżeli stosujemy lemat o punkcie stałym w sposób, można powiedzieć, nieostrożny, to natychmiast popadamy w kłopoty. No a więc można powiedzieć, że ta bardzo intuicyjna idea Michała Hellera, a więc pętli semantycznych i sposobów ich otwierania, no da się bardzo ładnie wyeksplikować w sposób nawet matematyczny. To wszystko można są dowodni, dowody Państwo znajdziecie w tych artykułach. Oczywiście dowody nie są moje, to są dowody powtórzone za Mostowskim, za innymi matematykami, Tarskim. Tam zresztą są rozmaite komentarze. Okazuje się, że niektóre proste konstrukcje, które wydawały się autorom, że one jakby naruszają te wyniki Tarskiego, że one to są po prostu błędy. Między innymi tam jest argumentacja, tak zwany omega kłamca, wersja antynomii sformułowana przez Stevena Diablo, że to jest czyste nieprawda. I Państwo, na sam koniec takie dwie analogie, które mam nadzieję Michałowi Hellerowi się spodobają, mianowicie jakby z zakresu fizyki. To raczej metafory, bardziej. Otóż tak, popatrzmy na język jako na układ odniesienia. To jest bardzo naturalne spojrzenie. Teraz tak, my definiujemy nie prawdę po prostu, tylko prawdę w języku J. Co to przypomina? No na przykład układy odniesienia w teorii względności. Prawda, że pewne pojęcia fizykalne mają sens tylko o ile są zrelatywizowane do układów odniesienia. Na czym polega ta pętla semantyczna zamknięta? Kto w nią popada, kto się wiesza na nią? No ten, kto jakby próbuje manipulować pojęciami semantycznymi niezależnie od układu odniesienia. Można powiedzieć tak, że ten, kto chce zdefiniować prawdę dla wszystkich języków, ten zakłada, że można się poruszać z prędkością semantyczną większą niż prędkość światła. To się źle powtarzam, to jest pewna metafora, ale tak ona mi się wydaje dość taka, dość trafna. Ale jeżeli chodzi o jakby głębię filozoficzną twierdzenia Tarskiego o niedefiniowalności prawdy, to mogę powiedzieć tak, że jeśli dodamy do arytmetyki taką omega regułę, czyli regułę, która pozwala wywnioskować zdanie ogólne z nieskończonej liczby przesłanek jednostkowych, ta liczba ma taką własność, ta liczba ma taką własność i tak dalej, ale zbiór tych przesłanek jest nieskończony, to wtedy poprawimy twierdzenie Gödela w tym sensie, że arytmetyka staje się zupełna. Ale jest to tylko dzięki temu, że dodajemy regułę infinitarną do normalnych reguł dedukcyjnych.
Oczywiście jest to wynik teoretycznie ciekawy, my nie jesteśmy w stanie oczywiście operować efektywnie takimi regułami. Ale głębia twierdzenia Tarskiego, które z matematycznego punktu widzenia jest trywialne, polega na tym, że dodanie omega reguły nie pozwala zdefiniować pojęcia prawdy. Czyli ona nie działa na poziomie semantycznym, tak jakby niektórzy sobie tego życzyli, czy też oczekiwali. To może filozofów powinno zainteresować, bo to rozmaite spekulacje o infinitarnych rozumach. Niech mi będzie jako agnostykowi, przecież Państwo to wiecie, są właśnie taką uwagę, że to trochę teologów powinno ograniczyć w takim śmiałym wypowiadaniu się na temat umysłu Bożego w naszych kategoriach oczywiście, że to nie jest wszystko takie proste, to, że Bóg jest zbyt nieskończony, matematycznie jest trudne do wyeksplikowania. Więc to jest ta jedna rzecz, a druga jest to tak, jak można teraz skomentować te próby Kripkego, Christa i tak dalej, którzy proponują takie dziwne obiekty. Ja bym powiedział tak, że ostatnio słyszeliśmy o tym, że są podobno jakieś cząstki, które poruszają się szybciej od światła. Profesor Jerzy Janik na spotkaniu, na którym byliśmy obaj, powiedział, ręce precz od tego, jako fizyk. To oczywiście raczej jest emocjonalne, ale być może te cząstki, o których mowa, są zdefektowane w pewien sposób, wirtualne na przykład, tak jak zdefektowane są niewątpliwie dialeteje w sensie Christa, czarne dziury w sensie Kaufmana. To jakieś obiekty semantyczne niezupełnie czytelnie określone. No gramatycznie nie ma żadnych problemów z tym zdaniem. To jest dobre zdanie języka polskiego. No nie ma na to rady. Gramatyka toleruje takie zdania. Natomiast ono jest zapętlone w tym sensie, o którym mówiłem. No i mamy sposób otwierania tej pętli, także ale inspiracja z artykułu przeciwko negacjonizmowi była dla mnie ważna, a jak się okazuje, otwierać pętlę można, może nawet w sposób liniowy. Dziękuję bardzo. Otwieramy dyskusję, jeśli ktoś z Państwa chciałby Panu Profesorowi zadać pytanie. Drugie pytanie o ciągłą wersję zdania, to zdanie jest fałszywe. Prawdziwość tego zdania nie różni się bardzo od jego fałszywości. Ono prowadzi do bardzo ciekawy chaos tego pisania. Czy to jest ciekawy przypadek? Tak, ale więc tak, to można analizować dwojako. Albo jako dialeteję, bo właśnie Priest powiada, nie ma nic zdrożnego w sytuacji, kiedy my traktujemy zdanie jako prawdziwe i fałszywe zarazem. Ale dla niego to jest tylko pewna szczególna sytuacja, prawda? Dialeteja to jest tyle, co sprzeczność, prawda? Po grecku, ile wiem. Ale to są tylko szczególne przypadki. Natomiast proszę, jest pytanie, moim zdaniem jest ciekawsze, ale wymaga wprowadzenia stopni prawnych. Tak. Jest taka oczywiście konstrukcja, czy takie koncepcje semantyczne, gdzie się mówi o stopniach prawdziwości, niemniej jednak no to nie jest prosta sprawa, bo teraz pytanie, czy te stopnie prawdziwości się pokrywają z prawdopodobieństwem, czy nie, jak przypadki, jak się tu mają i tak dalej. Ale niewątpliwie sytuacja może być taka klasyczna, która nie da się, prawda, no powiedzmy sobie tak, ktoś biorą, no weźmy statystyczny przykład, 50% danej populacji żywi takie a takie przeświadczenia, tak? No a reszta, czyli mamy jakby 50-50.
gdzie tu prawda, gdzie tu fałsz. Znaczy jest to zmieszane, ale na pewno są to sprawy warte podjęcia. Zwłaszcza właśnie przy konstrukcjach, które się nazywa chaosem deterministycznym. Tak, nie, to bez wątpienia. Ja wierzę w semantykę klasyczną i w to, że to się wszystko da zrobić, ale może to jest wynik konserwatyzmu. Tak? Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, co profesor mówił, że te pętle mają charakter lokalny de facto, czyli w odniesieniu do konkretnego języka, natomiast nie mają charakteru globalnego. Nie. Właśnie pętle mają charakter globalny. Tak, bo to jest ze względu na przełamanie lokalności Poznania. Czyli prawda jest lokalna, natomiast pętle w tym sensie, że jest definiowalna w odniesieniu do języka. Nie, ja powiedziałem inaczej, mianowicie, że pętla pojawia się wtedy, kiedy my zapominamy o tym, że o granicach lokalności. Tak? Ona jest czymś w rodzaju absolutnej równoczesności. Jeszcze dodatkowe pytanie, bo tutaj profesor Wójcicki ma taką koncepcję, żeby różne parametry logiczne tłumaczyć pragmatyką logiczną. Czy to byłby jakiś problem? Czy ta lokalność to nie jest jednak wprowadzenie jednak jakiegoś podmiotu, ale oczywiście nie w kwestii historycznej, jakoś tam historycznego? No ja raczej mam poważne opory, żeby wprowadzać elementy pragmatyczne tam, gdzie mamy dobre konstrukcje semantyczne. Oczywiście można powiedzieć tak, że no kto używa takich zdań, tak? Ale no, użyto i to dawno, prawda? Zresztą może taką uwagę historyczną rzucę, mam jeszcze parę minut czasu. Nazwa antynomia kłamcy budzi bardzo złe skojarzenia i historycznie niewłaściwe, ponieważ tak naprawdę to była antynomia fałsz. Grecy mieli bodaj 16 słów, które można tłumaczyć jako prawdziwe i 64 które można oddać słowem fałszy. W początkach archaicznej, starej Grecji nie odróżniano zbyt dobrze kłamstwo od fałszu. I nazwanie tej antynomii Ubydesa, antynomią kłamcy, jest trochę mylące. To nie chodziło o kłamstwo, to chodziło o fałsz. No ale to oczywiście nie jest odpowiedź na pytanie. Jak rozumiem Wójcickiego, on chciałby sformułować jakieś pragmatyczne warunki użycia wyrażeń, które by wykluczały konteksty antynomiczne, ale ja nie widzę takiej możliwości. Znaczy, inaczej. Twierdzenie o punkcie stałym jest tak pięknym wynikiem matematycznym, że ono powiada tak, no możesz pragmatykę sobie dodawać, ale to niczego nie tak. Najlepszy dowód, że dla Tarskiego rozróżnienie języka, czy Leśniewskiego rozróżnienie językami metajęzykami było bardzo naturalne, natomiast dla Kierkegaarda nie. Oni mieli inne pragmatyczne intuicje dotyczące języka. Notabene Leśniewska, o czym zapomniałem powiedzieć, a nawet napisać, on przyrównywał te sytuacje antynomiczne do porochów na Dnieprze. Ale można powiedzieć zapętleń wody, no, coś takiego, nurtu rzeki. I on też taką bardzo fizyczną, materialną egzemplifikację tego. Że to jest tak właśnie, takie wiry się pojawiają w pewnych kontekstach, których my nie umiemy opanować. I trzeba, trzeba kanał wtedy zbudować, żeby to wszystko. No to jest właśnie otwarcie pętli, nic innego.
Jeśli można w takim razie krótki komentarz i pytanie. Pan profesor mówił o tych dziwnych obiektach semantycznych rozwiązanych Wielkiego choćby. Innym takim przykładem może być chociażby Revision Theory of Truth Bernata i Hufty. Ja dobrze pamiętam, to nie dość, że te obiekty semantyczne są dziwne, to one też powodują odrodzenie się pewnego rodzaju paradoksu, z tym, że już nie w odniesieniu do pojęcia prawdy, tylko do jakiegoś innego pojęcia. U Kilkego bodajże to jest pojęcie paradoksalności. Znaczy, jeżeli wprowadzimy takie pojęcie semantyczne, to wraz z tym pojęciem można, jakby znowu będziemy mieć sprzeczność. To zdanie jest nieparadoksalne. Tak jest. I w związku z tym pytanie, czy może nie jest tak, że te obiekty nie tylko są dziwne, ale to, że one powodują odrodzenie się paradoksu na jakimś wyższym poziomie, nie pokazuje, że jedynym sposobem pozbycia się pętli, otwarcia pętli jest właśnie rozwiązanie wybutarskiego. Może tak daleko bym nie szedł, że jedynym. Kiedy pojawiły się te luki prawdziwościowe, czyli te zdania, które są czarnymi dziurami czy czymś takim, natychmiast odnaleziono tak zwanego mocnego kłamcę, czy wzmocnionego kłamcę. Mianowicie to zdanie jest fałszywe, tak? To jest tradycyjne, ale to zdanie nie jest prawdziwe. Czyli nie jest prawdziwe, jest fałszywe lub jest czarną dziurą. Wtedy antynomia jest gotowa. I to jest właśnie ten problem, że... Ale to jest sprawa empiryczna. Zresztą tak Tarski to traktował, że diagnozy antynomii są właściwie zdaniami empirycznymi. Ta tak zwana rewizyjna koncepcja prawdy, ona polega na czymś innym. Tam się zakazuje pewnego typu definicji. Że też odradza się... Więc właśnie, ja pamiętam, że jak ja byłem w Pittsburghu w 1993 roku, to akurat Bernard prowadził seminarium na temat jeszcze niewydanej książki, to się nazywa Revision Theory of Truth. Ja w paru posiedzeniach uczestniczyłem, zresztą Bernard mnie bardzo prosił, żebym chodził, no bo wiedział, że jestem starszczały, jak to niektórzy mówią. Chciał mieć komentarz, ale tam właśnie nie mogliśmy się za bardzo, bo to jest skomplikowane na taki polski rozum semantyczny. Cechą charakterystyczną logiki w Polsce było szukanie najprostszych konstrukcji. To jest, można powiedzieć, piękno tych koncepcji polega na tym, że one są niesłychanie eleganckie. Oni byli rzeczywiście pod tym względem niesłychanie wyrafinowani. Tarski, Kasiewicz. Już nie jest tylko skomplikowany, ale jeżeli ktoś się już poprzez to przegryzie, to jest nieprawdopodobnie urocze, to jest piękne. Więc urok prostoty jakby przemawia za tym wszystkim. Nie widzę dalszych pytań. Dziękuję panu profesorze.